Cześć moi drodzy. Zdaję sobie sprawę, że długo nic nie wrzucałem na YouTube'a, ale tak to jest, jak ktoś ma ADHD. Najpierw ma zapas, przez krótki czas robi bardzo dużo i później nagle się wypala i musi zrobić coś innego. Tak jest oczywiście w moim przypadku. Wiem, że bardzo długo nie wrzucałem nic, ale w międzyczasie również dużo udało mi się zrobić, jeśli chodzi o parę paneli. Problem w tym, że musiałem te panele zrobić od nowa z tego powodu, że Wingwing wypuścił fajne urządzenia, lecz niestety użył starego koloru Airbusa, a ja do swoich paneli użyłem nowego koloru Airbusa. Więc tak naprawdę wszystkie panele, które zrobiłem, a jest ich kilka, muszę od nowa zrobić, więc uznałem po prostu, że tym razem wezmę was w podróż i po prostu pokażę mój proces. Oczywiście płytki już mam wyfrezowane, płytki mam już pomalowane i płytki mam już wygrawerowane. Problem tutaj, mam nadzieję, że to widać, nie wiem, czy to widać w tym momencie, jest taki, że płytki są polakierowane najpierw białą farbą, przynajmniej ta górna jest polakierowana białą farbą, a później tą airbusową. Problem jest taki, że ja już tą płytkę raz grawerowałem i mimo wszystko, pomimo że to jest laser diodowy, troszeczkę w małym stopniu te literki się już wżarły w tą płytkę. Były po prostu wygrawerowane w samej płytce, nie tylko w farbie. Dlatego widać, że gdzieniegdzie biała farba nie jest biała, tylko już widać płytkę pod spodem. Druga sprawa jest taka, że muszę kupić lepszą taśmę malarską, ponieważ ta jednak farba się przylewa pod nią. Oczywiście to nie jest wielki problem, to jest tylko estetyka. Z przodu tego kompletnie nie widać, ale tak jest. Nie przedłużając tego, spróbujmy złożyć ten panel. Jak widać, jest to dolna część pedestal, jest to cockpit door panel. Zajmę się najpierw dolną częścią pedestalu i to chcę wam na koniec pokazać. W międzyczasie zrobiłem, więc mamy już do czego zamocować tą płytkę. Sam cockpit składa się z 3 płytek, górna, środkowa i dolna. Dolna jest od tyłu, starałem się pomalować na czarno, no niestety widać te przecieki, ale mówię, to jest tylko, żeby pochłaniać światło w razie czego, jakby jakieś z tyłu przychodziło, nic więcej to nie ma znaczenia. Starałem się też również polakierować, żeby był rand, że jeśli to wszystko razem się złoży, żeby był troszeczkę zapas farby, żeby nie było widać płytki, więc jeśli to robicie, pamiętajcie o tym, żeby zachować ten kawałek. Kolejną rzeczą, te 2 panele dolne mają kanał. Tym razem nie robię podświetlenia na taśmie LEDowej, tym razem użyję tak zwanego COB-LED. Nie wiem, od czego jest ten skrót, ale po prostu to jest rewelacyjna rzecz i tak naprawdę chyba od tego możemy zacząć. To jest kolejna rzecz, którą już recyklowałem, więc ten COB-LED już był używany. To jest taka taśma, nie wiem jak to nazwać. To są, przypuszczam, bardzo małe diody, bardzo gęsto ułożone i nie widać po prostu diod oraz są bardzo cieniutkie. To ma 2,7 mm, więc jeśli płytka ma 3 i w każdą płytkę wgrawerujemy tutaj, wyfrezujemy 1,5 mm, mamy miejsce na ten kanał. Tak więc nie przedłużając, postaram się ułożyć tego LEDa. On jest z jednej strony samoprzylepny, troszeczkę to pomaga, niewiele, ale zawsze trochę. Wszystkie te płytki i materiały udostępnię na kanale, w opisie kanału, więc możecie sobie po prostu zajrzeć i kupić te rzeczy, które ja kupiłem. Nic z tego nie mam, więc to nie problem, a przynajmniej będziecie mogli moje kroki jakby podążać moimi krokami. Więc to było bardzo proste, gorzej było to wyfrezować, ale dużo łatwiej wsadzić. Są bardziej skomplikowane panele, gdzie dużo trudniej to wsadzić, szczególnie jak są trzy paski LEDowe. Czy te koby, nie wiem jak to się nazywa, nie wiem nawet jak to odmienić. To wystarczy tutaj przeciągnąć i to się trzyma. Powiedzmy, że się trzyma. Tak więc to już mamy. Przejdźmy do naszego przyłącznika otwierania drzwi. Ja już tutaj kabelki sobie zakrympowałem, wszędzie są końcówki porobione i z tej strony też. Kabel to jest 0,55 mm. Ja użyłem kabel głośnikowy, przypuszczam, że do tego natężenia prądu są wystarczające. Do tego jeden jest kolor kodowany. Ja sobie za czarny pasek zrobiłem masę, tutaj są 2 sygnały. Sam wyłącznik jest z AliExpress, podlinkuję go w opisie. Jest to po prostu momentary, 2 razy momentary, w jedną i drugą stronę momentary. Musimy odkręcić nakrętkę i sam przełącznik wkładamy tutaj. Dodatkowo ten panel ma takie zabezpieczenie, żeby przypadkowo nie
żeby przypadkowo nie poruszyć, nie otworzyć drzwi. Trzeba pamiętać, że domu nie budujemy, więc to nie musi być bardzo mocno przymocowane. Wystarczy trochę poluzować, przykręcić, wyrównać. To się nie ruszy. Ewentualnie delikatnie kominerkami, żeby tylko nakrętka była prosto, ale ja bym nie przesadzał. Najważniejsze, żeby ta osłonka i sam przełącznik były prosto, żeby one równolegle do siebie były i prostopadle do samego panelu. Dobrze. To mamy. Teraz możemy złożyć naszą drugą część sandwicha. Tu jeszcze może tego kobleda lekko poprawić. I on powinien nam wejść idealnie się zmieścić tutaj. Nie ma nic odstępu, płytka idealnie pasuje. Teraz mamy nasz przełącznik od wideo. Oczywiście najpierw należy odkręcić nakrętkę. To wchodzi tutaj. Dokręcamy też palcami, tylko tyle, o ile żeby było równo. Ten przełącznik nie ma żadnej pozycji, więc możemy go po prostu w taki sposób przymocować. Trzecią rzeczą, to już jest bardziej skomplikowana rzecz i trochę musiałem tutaj improwizować, ale takich wskaźników nie jest za dużo w całym Airbusie i przypuszczam, że on jeszcze zostanie zmieniony, ale na razie jest. Jest to po prostu wskaźnik Cori, typu Cori, bo to jest wskaźnik, to nie jest przycisk, który ma 2 stany, z tyłu są 2 LEDy, tutaj są oporniki 300 ohm bodajże i masa jest wspólna. Masa, jak widać, jest oznaczona gdzieś jest z paskiem. Więc tutaj akurat w tym panelu wszystkie rzeczy z paskiem to są rzeczy, które mają masę, które są podłączone do masy. Tutaj z jednej strony musiałem zaszlifować ten projekt, żeby dotykało tej ścianki, więc jeśli zobaczycie, że ten projekt jest, jeśli zobaczycie, że ten plik jest jeszcze z tą ścianką, to musicie to zaszlifować. To jest kolejna rzecz, która wchodzi tutaj. Pasuje nam idealnie ten otwór. I teraz wkładamy naszą przednią płytę. Płytkę. Następną rzeczą trzeba je razem połączyć, żeby się już nie rozpadały. Ja używam tych sześciokątnych przedłużek, nie wiem jak to się nazywa. Znacie to na pewno z płyt głównych od komputerów, tego można kupić, to są nylonowe, tego można kupić za grosze pełno. Śrubki są pomalowane na ten sam kolor, żeby nie odstawały. Wiem, że powinny być nawet śrubokręt płaski, ale mi się bardziej te podobają, nie wiem czemu. Taki kupiłem, mi się bardziej podobają. Wy sobie kupicie, jak uważacie. Złapmy z jednej strony. Może jeszcze nie za mocno, żeby w razie czego te płytki zaraz jeszcze wyrównać. Złapmy z drugiej strony. I złapmy z trzeciej strony. Ten panel akurat ma 3. Nie wiem, czy w oryginale ma 3, czy ja po prostu podjąłem taką decyzję, że są 3. Staram się, żeby cała funkcjonalność została zachowana, ale wiadomo, gdzieniegdzie trzeba iść na kompromisy. Niektórych rzeczy nie da się w domowym sposobem zrobić. Inne rzeczy po prostu wystarczy, że takie są jak są. Better is done than perfect, jak to mówią, więc w tym momencie poszedłem na done, zamiast szukać nie wiadomo jak długo tych śrubek. Zawsze je można wymienić. To jest bardzo popularny format. Dobrze. Kolejną rzeczą, którą musimy zrobić, jest podłączenie masy. I teraz musimy połączyć masę od tego przycisku, od wideo, do tego przełącznika i tutaj wyjdziemy po prostu na 2. Ja użyję do tego moich narzędzi. Śrubokręt idealnie pasuje tutaj przez ten przełącznik i tutaj można przykręcić oba konektory. Tutaj zaraz jeszcze to poukładamy w miarę, żeby to troszeczkę lepiej było. Tu jest jeden konektor, ja go dałem z tej strony. Drugi drugi konektor pod kątem 90 stopni.
Ważne, żeby się nie dotykały z innymi, bo będziecie mieli błędy w symulatorze, ale nie robimy tutaj rakiet, robimy symulator. Te konektory nie wiem gdzie kupiłem, ale bardzo spróbuję podlinkować podobne. To są popularne rzeczy, po prostu najmniejsze jakie są możliwe i od razu mam izolację, pasują idealnie do tych rzeczy. Przejdźmy do płytki, na której będzie Arduino. Tym razem kupiłem taki breakout board, jest to dużo wygodniejsze. Próbowałem wiele rzeczy, próbowałem lutować, próbowałem robić nawtyki. Póki co mi się to najbardziej podoba, jest najbardziej uniwersalne. Ta płytka też jest na czarno pomalowana, tylko właśnie po to, żeby nie odbijała światła, w razie czego, żeby pochłonąć trochę światła. Widać, że to jest jakiś odpad. To jest po prostu płytka, którą wcześniej używałem do czegoś. Znaczy, używałem do tego panelu, ale w międzyczasie całkowicie zmieniłem filozofię, więc teraz jest inaczej użyta. Człowiek się uczy na błędach i cały czas próbuje robić lepiej. To przykręcamy wszystko też na te nylonowe śrubki. Uważam, że to jest bardzo fajna rzecz. Niedroga. Tego jest tona. W takim zestawie różne wymiary z gwintem, bez gwintu. Gwint wewnętrzny, gwint zewnętrzny, więc bardzo polecam tą rzecz. Następnie spróbujmy to spaghetti teraz troszeczkę poukładać i to już przyczepić. Bez kamery tutaj przed nosem na pewno to jest łatwiejsze. Możemy przyczepić masę. Masa jest tutaj. Drugi pin od dołu. Kolejną rzeczą niech będzie to wideo. Podgląd wideo sprzed drzwi kokpitu jest tutaj. I ja sobie wybrałem, że będzie pod pinem A2. Następnie mamy nasz przełącznik. To jest przełącznik lock. Przełącznik lock przychodzi A1. I ostatni przełącznik, który mamy z tej strony, to przełącznik unlock door. I to przychodzi pod A0. Dobrze, to już wygląda fajnie. Teraz musimy przez te same otwory, przez ten sam otwór przeplec masę od naszych LEDów i ground jest tutaj. Teraz sobie mocniej podokręcam, na razie jeszcze tylko próbuję. Możliwe, że się pomylę, więc po prostu ryzyk fizyk, że tak ładnie powiem. Strzelam, że to jest pin 6. Tylko strzelam, bo wydaje mi się, że zrobiłem go minimalnie dłuższym, ale to zacznę po prostu jak już podłączymy wszystko. Więc to pozostaje nam jako pin 5. Przepraszam, jeśli uciekam poza kamerę. Jest ona mi kompletnie w drodze. Przed samym nosem ją mam. Dobrze. Ostatnią rzeczą, jaką by było trzeba zrobić, to jest nasze cob LED. Generalnie tutaj później damy trytytkę, żeby w razie czego nie szarpnąć tego kabla. Na razie to zostawię, bo prawdopodobnie muszę po prostu zobaczyć. Wing ma oczywiście swój kolor panelu, tak jak go pomalowali, ale tak samo ma kolor podświetlenia i ten kolor podświetlenia muszę dobrać. Ja mam bardzo pomarańczowy, wydaje się dobrze po zdjęciach, ale oczywiście zdjęcia zawsze inaczej to oddają niż faktycznie jak się na to patrzy, więc dopiero wtedy jak podejmę decyzję zobaczę co, jak i dlaczego. Potem jak wszystko zostało podłączone, zróbmy test oświetlenia. Hej! Na kamerze to jest oczywiście przepalone. Nie mam tutaj regulacji jak na razie, ale musicie... Czekajcie, może spróbuję.
żeby nie było przepalone, ale chyba i tak będzie mimo wszystko. Powinno być widać coś. Więcej, na żywo to wygląda bardzo dobrze. Postaram się zrobić zdjęcia albo jakimś lepszym świetle ująć później, ale mi się bardzo podoba. Dobrze, czas podłączyć nasze Arduino i może to zaprogramować. Dobrze, jesteśmy już w Flight Simulatorze. Mamy podłączenie przez USB, widać, że Raspberry się komunikuje. Trochę za krótki ten kabel mam, ale postaramy się coś zrobić. Dobrze, otwórzmy MobiFlight. Mam nadzieję, że to będzie widoczne wszystko, niestety to jest małe. Musimy dodać nasz moduł, ja już go nazwałem Pedestal Door, ale teraz musimy wpisać nasze urządzenia, devices. Mamy 3 przyciski. Na A0 mieliśmy Door Unlock. Zaraz sprawdzimy. Dalej mamy na A1, powiedzmy, że to jest Door Lock. I ostatni to był nasz wideo podgląd. I on był na A2. I z drugiej strony mamy jeszcze LEDy. LEDy mamy na 5. To był Door Open. I LED na 6 to był Door Fall. Tak, 6. Dobrze, możemy wgrać nasz config. I zobaczmy, czy cokolwiek widzi. Już się coś dzieje, dobrze. Już widzę, że zrobiłem unlock, a do góry jest unlock, czyli dobrze. Więc od razu możemy Pedestal Door Unlock. To źle, to jest output. My musimy to zrobić w input. Pedestal Door Unlock. Wybieramy Pedestal Door Unlock, akcję on press, action type on, Microsoft. I tutaj szukamy Cockpit Door Unlock, gdzieś musi być. Cockpit Door Unlock. Unlock the door, tested the version. To jest pierwsza rzecz. Możemy to zduplikować. Cockpit Door Lock. I tutaj tylko zrobić Cockpit Door Lock. Zapiszmy sobie fly-by-wire najpierw. Więc jak zrobimy teraz do góry, jest unlock, w dół lock. Dobrze. Oraz wideo jeszcze nie zrobiliśmy, więc w tym momencie zrobimy jeszcze wideo. Możemy znowu zduplikować. Jak widzę błąd, tu powinno być door lock. Cockpit door lock. Dobrze. Czyli jeszcze raz. Lock, unlock. Oczywiście mam nadzieję, że się nie pomyliłem, ale najwyżej będę miał tu tyle. Ale tutaj też jest unlock do góry. Ready for taxi. Confirm. A my w tym czasie będziemy dalej konfigurować nasz cockpit. Tu mamy wideo i musimy poszukamy wideo. To mam nadzieję, że się uda znaleźć. Push door panel video toggle jest. To po prostu za każdym razem jak włączamy, to się przełącza, nie musimy tego trzymać. Robimy save, wciskamy i działa. Nie wiadomo jeszcze, czy działa w simie, bo widać, że jeszcze coś się inicjalizuje, ale to za chwilę sprawdzimy. Teraz do output. Output jest troszeczkę bardziej skomplikowany, bo dużo więcej rzeczy na to wpływa, a fly-by-wire tego nie symuluje. Najpierw zrobimy referencję do pewnego przycisku. Tym przyciskiem, przełącznikiem jest ten tutaj.
Annunciator Lights. On powoduje to, że światełka mogą być jaśniejsze albo ciemniejsze. Oraz można zrobić test. Dlatego chciałbym wiedzieć, w jakim stanie jest ten przełącznik. Czy on się załadował? Nie, on się cały czas ładuje. Dobrze. Annunciator. Light Annunciator. Ja to nazywam, że to jest tylko dla referencji, bo tylko chcę go referencję tego przełącznika chciałbym po prostu mieć w innych ustawieniach reference only, żebym się nie pomylił. Oczywiście później pewnie, znaczy on nigdy nie będzie w output, on będzie w input, ale później prawdopodobnie go użyjemy. Teraz pytanie, jak on się nazywa, wydaje mi się, że musimy poszukać. A321X Overhead Annunciator Light Status. I widać, że on ma 3 stany. Test to jest 0, 1 to jest bright, 2 to jest dim. Ok, zapiszemy go sobie. Nie wiem, czy mi się... Ale to długo trwa. Nie wiem, czy mi się to uda pokazać w tym wypadku, ale zaraz to spróbujemy zrobić inaczej. Dobrze, teraz nasze LEDy. Pedestal door open indicator. I zobaczymy, czy door open, czy dobrze przypisałem, czy dobrze podpiąłem, czy jednak źle. Display wybierzemy LED output door open enabled i użyjemy 100 i uwaga, pomyłka czy nie? Dobrze. Coś się udało. Możemy go zduplikować. Door fault indicator. I tutaj możemy zrobić door fault. Door fault nie ma żadnej funkcji. Nie we fly-by-wire, nie ma po prostu żadnego przypadku, żadnego scenariusza, kiedy drzwi mogłyby zrobić problem. Dlatego tego nie będziemy używać, ale użyjemy coś innego. Bo ponieważ ten przełącznik pokazuje nam wszystkie możliwe światełka, pokazuje nam również światełko fault i open, oczywiście w tym samym czasie. Więc możemy po prostu użyć tą referencję, którą przed chwilą zrobili. Jest to po prostu zapytanie warunkowe. Nie wiem, jak się mówi, zapytanie warunkowe? Po prostu warunek robimy. I warunki robimy w Modify Tabs, w Transform. Musimy dodać naszą referencję. Annunciator będzie przypisany do takiej zmiennej, więc tutaj używamy czegoś takiego. Jeśli stwierdzenie if, to co w nawiasie, czyli jeśli ta wartość równa się 0, czyli tak jak wcześniej patrzyliśmy 0 to jest test, ta lampka ma się świecić na 255 wartości, inaczej 0. To jest jedyny sposób, który tu mamy. 255 się nie świeci z jakiegoś powodu. Zaraz zobaczymy. Teraz się świeci. O, już wiem czemu. Annunciator był cały czas włączony i teraz widać, że jeśli sobie ten annunciator przełączymy, on cały czas się pojawia. Więc możemy po prostu sprawdzić, czy dioda się nie przepaliła. Wiem, że tego się praktycznie nie używa w symulatorach, ale to dodaje troszeczkę realizmu. Natomiast jeśli chodzi o door open, tu się robi troszeczkę bardziej wesoło. To jeszcze działa, wszystko pięknie. Tutaj tak samo dajemy referencję. Ale i tutaj wchodzi troszeczkę bardziej zagnieżdżone te pętle warunkowe, te zapytania warunkowe, więc pozwoliłem sobie to zapisać w Notepadzie. Spróbuję teraz wam wytłumaczyć mniej więcej o co chodzi. Troszeczkę to rozwalę tak jak ja to lubię mieć, żeby wszystko było jasne. Wiem, że to będzie bardzo skomplikowane, ale nic nie poradzę. W ten sposób. Nie mam też edytora tutaj żadnego porządnego, więc... Dobrze.
Spróbujmy powiedzieć do tego. Jeśli ten annunciator będzie znowu ustawiony na 0, czyli na test, oczywiście open zrobimy na maksa, żeby świecił na maksa. W przeciwnym wypadku, wtedy po prostu wyłączyliśmy, ale tutaj mamy funkcję tego. Tutaj ta funkcja działa, jeszcze nie przypisaliśmy, ale działa. W przeciwnym wypadku, jeśli jest ustawiony na 1, czyli ten dolar w tym wypadku to jest wartość tego urządzenia, nie tej referencji, tylko tego, które mamy, czyli dollar open indicator. Jeśli nie jest ustawiony na 1, po prostu ma być wyłączone. Ale jeśli będzie ustawiony na 1, to znowu sprawdzamy, czy jest ten annunciator ustawiony na dim, czyli ściemniony. Jeśli jest ściemniony, ustawiamy wartość 64. Jeśli nie jest ściemniony, jeśli jest na bright, ustawiamy na 255. Wiem, że to jest troszeczkę zagnieżdżone i pogmatwane, ale działa, więc jeśli chcecie, to po prostu skopiujcie sobie i będziecie mieli. Tak więc expression wklejamy tutaj. To już będzie działać i teraz musimy sobie tylko znaleźć nasz door open, cockpit door open. Cockpit door open. 1 matches i to będzie właśnie nasz dolar. Czyli cockpit door open, czy będzie 1 czy 0, będzie wskakiwać tutaj. Dobrze. To jest znowu nie będzie działać, przypuszczam, dlatego że ta ekspresja tutaj idzie. To musicie tylko pamiętać, że to jest enabled i power i PWM. Zapomniałem teraz pulse modulation, żeby było włączone. Czyli musicie przypisać do pina, dlatego ja wziąłem 5 i 6, bo one są pod pulse wave modulation przypisane. Dobrze, teoretycznie, jeśli teraz zrobię unlock i jeśli oczywiście symulator się zapiszmy, uruchommy ponownie, wyłączmy ten, nie, jest włączony, dobrze, nie wiem czemu Master Caution działa, czy to się zrobiło, to się zrobiło, chwila prawdy, wideo działa, mam nadzieję, że to widzicie na ekranie, jak nie to przezoomuję, chociaż nie ma na co, wideo działa, oczywiście jest to statyczne, to jest tylko jakiś tam pewnie JPEG i tak dalej, ale teraz zobaczmy, czy będzie unlock i lock działać. Unlock działa. Lock działa. Unlock jeszcze raz działa. Lock działa. Dobrze. Tutaj widać, że oni śrubki zrobili trochę niżej, ja zrobiłem trochę wyżej, mi to po prostu tak bardziej odpowiada. Teraz sprawdźmy ten annunciator, czy działa. W pierwszej kolejności sprawdźmy test. Powinny się zapalić obie diody. I się palą. Możemy sprawdzić, że działa. Teraz włączmy nasz unlock, otwórzmy nasze drzwi, jest na bright, nie wiem czy to będzie widać na kamerze, ale teraz jeśli zrobię dim, jest ciemniejsze. Więc z tymi wartościami, które w MobiFlight ustawiacie, możecie ustawić jasność, możecie nawet sobie ustawić na, nie wiem, na 10. Ja ustawiam po prostu wielokrotność liczby 2, ale to przecież od was zależy, jak wam będzie komfortowo. I teraz mamy na 2. Widać, że jest bardzo ciemno. Też na razie to jest tylko ustawiłem to na 64. Zobaczymy w przyszłości, jak to będzie wyglądać. Także 64. Także tak to wygląda teraz ten panel. Podświetlenie działa. Możemy jeszcze sprawdzić. Oczywiście podświetlenie nie jest połączone jeszcze z samolotem. Jest tylko po prostu na stałe przymocowane. Ale generalnie to będzie wyglądać mniej więcej tak. W tym momencie pragnę przedstawić wam również tutaj ten dolny pedestal. Już go stworzyłem z płyt MDF. Pliki również znajdziecie w repozytorium. Do tego są wydrukowane takie szyny. Płyt jest 6 z tego co pamiętam. Raz, 2, 3, 4, 5, 6 i jedna na dole, czyli 7. One są w miarę dobrze opisane, ale są symetryczne, więc tutaj ciężko jest błąd popełnić. I oczywiście nasze, nie wiem jak to się wymawia, ZUS, śrubki oczywiście. Ja musiałem je zrobić po swojemu. Wiadomo, każdy musi robić tak jak potrafi. W takim razie chyba możemy zamocować nasz panel. Cała elektronika później będzie w środku. Oczywiście na razie tej elektroniki nie ma, ponieważ dopiero zacząłem to budować. Ale już mamy jeden panel. Postaram się w miarę aktualnie wrzucać te panele. Ale zobaczymy co z tego wyjdzie. Tutaj mamy zapas tego kabelka, tutaj mamy nasze wyjście na USB-C. Jeszcze nie wiem, który kabel to przejdzie, ten troszeczkę wystaje. Ale ten panel chyba nie będzie aż tak wyjątkowy,
żeby to bardzo przeszkadzało. Spróbuję to wsunąć. Jeszcze jedna mała uwaga, jeśli faktycznie weźmiecie mój projekt skrzyni i te szyny, to niestety ja zrobiłem na oko i mniej więcej symetrycznie, tak jak uważałem, do paneli, żeby odstępy były, więc musicie albo dopasować się do moich szyn, albo po prostu używać moje panele. Niestety nie celowałem specjalnie w ZUS, żeby to wszystko super realistycznie było, tylko żeby po prostu fajnie wyglądało według mnie i żeby łatwiej mi się projektowało. Nie jest to profesjonalne rozwiązanie, ale jest jakieś wyjście, jakiś punkt wyjścia dla zrobienia własnego sima. Jako że to już praktycznie koniec tej prezentacji tego panelu i tego dolnego pedestalu, to zapraszam serdecznie również do polubienia, oczywiście do subskrypcji i zostawienia komentarza. Pomoże to oczywiście dotrzeć do więcej ludzi, którzy zajmują się czymś takim, albo którzy po prostu mają ochotę oglądać takie fajne rzeczy. Kolejna rzecz, zauważyłem, że ta farba jest bardzo miękka. Ja znalazłem taki plastikowy śrubokręt, nie pamiętam od czego to było. Wiem po prostu, że ta farba bardzo szybko po prostu odpada od tych śrub. Może to da jakiś klimat, może nie. Zależy kto jak lubi. Mamy pierwszy panel. Także jeszcze raz zapraszam serdecznie do komentowania, do subskrybowania i do lajkowania i do następnego odcinka.